Dziś opuszczamy Amerykę Centralną po 11-miesięcznej eskapadzie i dzisiaj ten lot miał być wyjątkowy, bo miał dopełnić nasze marzenie, czyli podróż dookoła świata, ale jak zwykle w podróży coś poszło nie tak i zaraz dowiecie się, dlaczego nasz lot do Azji nie będzie takim, jakim sobie wymarzyliśmy. 3, 2, 1, go! Toronto. Dziś na lot wyszykowani jesteśmy jak nigdy. W naszej podróży zazwyczaj tacy brudnie niewyprasowani, a tu koszula wyprasowana w apartamentach, żeśmy się wyszykowali. No i co? Pierwsza minuta i po prostu się uwaliłem na bankiecie, no po prostu mistrz. Wyruszamy z San Jose w Kostaryce, lecimy do Toronto, a z Toronto dalej do New Delhi w Indiach liniami Air Canada i byliśmy święcie przekonani, że polecimy przez Ocean Spokojny, a tu okazuje się, że lecimy przez Atlantyk. Bardzo nam zależało, żeby polecieć przez Ocean Spokojny, gdyż chcieliśmy zrobić pełne okrążenie globu. Natomiast niestety tym razem się to nie uda, a dowiedzieliśmy się tego dopiero po tym, jak już kupiliśmy bilety i sprawdziliśmy, jaka jest trajektoria lotu pomiędzy Toronto a New Delhi właśnie. I stąd musieliśmy doczytać, dlaczego tak się właśnie dzieje, bo okazuje się, że większość lotów pomiędzy Ameryką a Azją realizowanych jest właśnie przez Ocean Atlantycki i Bliski Wschód. Jaki dziwny samolot, po raz pierwszy widzę, żeby samolot był nierównomiernie rozłożony, bo po jednej stronie są 3 fotele, a po drugiej 2, także balans nie jest dobrze zachowany, ale widocznie tak też można. Pierwszy odcinek pokonamy w 5 godzin 15 minut i do przebycia jest 3759 km. A podczas całego tego lotu nie dostaniemy nawet jednego posiłku w cenie, gdyż od jakiegoś czasu na lotach międzynarodowych również nie podają posiłku. Zastanawiamy się, czy na locie transatlantyckim coś dostaniemy, bo tutaj wiemy, że jedynie co mamy w cenie to kawa. Bye bye Ameryka. Fotele w Air Canada są średnio wygodne, pomimo że da się wyregulować oparcie na głowę oraz oprzeć trochę fotel. Tak, niestety są bardzo twarde i mało wygodne. Ja jestem niski, więc mam wystarczająco miejsca na nogi, ale to co mnie ratuje to moja ulubiona opaska do spania, która zawsze pomaga mi spokojnie spać. Do zobaczenia w Toronto. Przyznam, że nie przepadam za jedzeniem w samolotach, ale jesteśmy zmuszeni do tego, żeby coś zjeść i kupić. I na pierwszy ogień idzie wrap na zimno. Nic specjalnego, ale była to chyba jedyna pozycja w karcie, która mnie jakoś zachęciła. Na zdjęciu przedstawia się to tak, a kosztuje aż $12. Zamówiłam też chińską zupkę. Za chwilkę powiem Wam, jak smakuje. Jedyną osobą, która nie jest głodna z naszego zespołu, jest Olek, który dzisiaj wyrąbał na śniadanie jajecznicę z 8 jajek. Więc zadbałam o to, żeby nie marudził. Kupiłam wszystkie jajka, jak leciało. Nawet się nie skapnął, że była taka duża, wsunął. Teraz sobie śpi, więc przynajmniej tutaj mamy pewną oszczędność na pokładzie. To co, bierzemy się za zupkę chińską. Powiem Wam, że dawno nie jadłam czegoś takiego. Zupka $6.
pierwsze spróbowanie zupki. Nie jest najgorsza, ale jadłam zdecydowanie lepsze w swoim życiu. I tak bardzo bym chciała teraz zjeść taki rosołek albo taką pomidorówkę. Ojej, albo krupnik. O, krupnik. Mamusiu, szykuj się, będziesz robiła zupki. Nie darujemy ci tego. Pozdrawiam. Muszę jeszcze wziąć antybiotyk, bo niestety, ale dał mi się jakiś stan ropny. Idealny moment na to, żeby takie sytuacje miały miejsce, jak jedziemy do Indii. Ale cóż, no, nie jestem zwolennikiem leków i antybiotyków, a tutaj muszę zadziałać szybko, bo nie wiem, co to jest. Skonsultowałam się z moim lekarzem przez WhatsAppa, który doradził mi, żeby działać od razu i nie czekać po prostu na to, aż sytuacja się rozwinie, więc jestem zmuszona do tego, żeby przez jakieś 5 dni brać antybiotyk. Mam nadzieję, że pomoże, bo zrobiło mi się coś takiego trochę dziwnego pod pachą, co mnie zaczęło boleć, tak jakby była ropa w środku właśnie. Więc mam nadzieję, że za jakieś parę dni już będzie dużo lepiej. Chociaż ten ból trochę ustąpił, nie mogę powiedzieć, ale nadal jest to coś, co mnie trochę niepokoi. Idealne połączenie. Antybiotyk i słupka chińska. Lepiej być nie może. Samo zdrowie. Witamy w Kanadzie. To już któryś z kolei kraj, który widzę tylko od lotniska, po Finlandii, Katarze, Kolumbii oraz, no właśnie, jeszcze jeden był. Zanim jeszcze o przyczynach, dlaczego samoloty częściej latają przez Atlantyk aniżeli przez Pacyfik, no to parę słów o lotnisku w Toronto, bo to jest jednym z tych, które mniej lubię, bo jest po prostu ogromne i chodząc tutaj można zrobić po prostu maraton. Ale już to, co nas pozytywnie zaskoczyło, to uwaga, rachunek, jaki dostaliśmy za jedzenie, bo ceny są, uważam, przyzwoite. Może nie jesteśmy tacy zszokowani po tym, jak byliśmy w Kostaryce i na Galapagos, ale $18 kanadyjskich za hamburgera to nie jest wcale dużo. 18 razy 2,5 no to jakieś 50 zł niecałe. Oczywiście to jest bardzo dużo, tak generalnie rzecz biorąc, ale przypominam, jesteśmy w Toronto na lotnisku, gdzie w Polsce często trzeba zapłacić ponad 50 zł, a w Kanadzie spodziewałbym się, że jeszcze więcej. Także tutaj bardzo miłe zaskoczenie. Zaraz sprawdzimy, jak ten burger smakuje. A zamówiliśmy dzisiaj, uwaga, fryteczki w zestawie z każdym z burgerkiem, kubeczek fryteczek. Bardzo chrupkie, troszkę przypalone. Sam burger pokusiłem się dzisiaj o Toronto Style na podwójnym mięsie. Jak to wygląda? Spróbujmy. Mało sosów, bułeczka pszenna, bardziej mięciutka, ale taka trochę bez smaku. Burger soczysty, ale ma mało smaku. Do tego jest bekon i ser cheddar, ale wszystko w całej kompozycji smakuje tak trochę papierowo. Nie przedłużając zbytnio, burger ani niedobry, ani dobry. Dobre mięsko, słaba bułka, do zjedzenia, ale nie mamy w tym jakiegoś wyspecjalizowanego smaku. O co chodzi z tymi lotami przez Pacyfik? Sprawa jest złożona, bo na to wpływa kilka czynników. Jednym z tych czynników są tak zwane jet streamy, czyli prądy strumieniowe. To są bardzo silne wiatry, które na wysokości 10-12 km wieją przede wszystkim z zachodu na wschód, czyli są to tak zwane wiatry zachodnie. I osiągają one prędkość nawet 200-300 km na godzinę, więc wyobraźmy sobie taki samolot, który leci po prostu pod wiatr. I w tym momencie linie lotnicze przeliczają sobie, jak bardzo wydłuży się ten lot
i dlatego loty z Ameryki do Europy są zazwyczaj o godzinę, dwie krótsze niż w przeciwnym kierunku. Druga sprawa to oczywiście wielkość akwenu. Ocean Spokojny jest po prostu ogromny. Ale oprócz tego, że jest ogromny, to jeszcze jest taki aspekt jak bezpieczeństwo. I na Oceanie Atlantyckim mamy tak zwane backupowe, zapasowe lotniska, na których w przypadku jakiejś awarii samolot może wylądować. Na przykład Irlandia, Islandia, Azory, Kanada, w jakichś granicznych przypadkach Grenlandia, może Wyspy Kanaryjskie. Jest tych alternatyw dużo. Z kolei na Oceanie Spokojnym tych alternatyw jest mało. Honolulu, być może jakieś Haiti. Tak naprawdę jest bardzo długi odcinek między Ameryką Północną a Azją. Pierwsze lotniska, duże huby zaczynają się gdzieś w Japonii, w Korei, w Australii, ale to jest bardzo długi odcinek i mało jest linii, które posiada samoloty o tak długim zasięgu. Kolejnym aspektem są oczywiście powiązania historyczne, kulturowe, a również geograficzne. I tak jak Europa ma bardzo duże powiązania z Ameryką Północną i na trasie Nowy Jork, Paryż, Nowy Jork, Londyn, czy z kolei Toronto, Paryż, Toronto, Londyn, odbywa się codziennie bardzo dużo lotów. Z kolei przez Ocean Spokojny relacje między Ameryką Północną a Azją są zdecydowanie mniejsze, stąd też ilość lotów, która się odbywa na tej trasie, jest ograniczona. Te wszystkie rzeczy wpływają na to, że tych lotów przez Atlantyk jest po prostu zdecydowanie więcej, ale trzeba też uczciwie przyznać, że występują również na Oceanie Spokojnym. My te wszystkie informacje pozyskaliśmy dopiero po zakupie biletów, kiedy sprawdziliśmy na Flight Radar nasz lot i ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że lot na odcinku Toronto-Delhi jest po prostu obsługiwany przez Ocean Atlantycki. Był jeszcze aspekt po prostu finansowy. My, narodowości polskiej, patrzymy mocno na koszty i ceny biletów, a te w przypadku połączeń do Azji były najtańsze właśnie przez Kanadę do Delhi. Szukaliśmy lotów do dużych hubów, takich jak Bombaj, Singapur czy Kuala Lumpur w Malezji, ale wszystkie te loty były po prostu zdecydowanie droższe. Ciekawi byliśmy, czy nasz dzisiejszy lot jest jednym z najdłuższych na świecie i po wpisaniu 30 najdłuższych lotów świata nie występował w tej kategorii. Natomiast jeżeli wpiszemy tak zwany block time i jeżeli patrzymy jedynie na odcinek liczony w kilometrach od punktu startowego do docelowego, to rzeczywiście nie łapie się to w pierwszej 30. Natomiast jeżeli weźmiemy kategorię tak zwanego block time, a oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że liczymy realny czas lotu, jaki został pochłonięty na przelot. A w naszym przypadku nasz lot naznaczony jest kilkoma obszarami lotniczymi, które musimy pomijać. Musimy ominąć Iran ze względu na obecną sytuację militarną, Afganistan, Pakistan oraz Rosję. Także te 4 czynniki wpływają na to, że ten lot jest w pierwszej 15 najdłuższych lotów świata, patrząc po czasie block time. I w tym przypadku między 15 a 16,5 godziny. A skoro lecimy już tak długo, bo prawie 12 000 kilometrów, to zobaczymy, jak wygląda pokład Air Canada. Sprawdzimy jedzenie, fotele oraz systemy rozrywki. Zostańcie dalej, żebyście zobaczyli, jak wygląda pokład tego wielkiego samolotu. A do Indii zabierze nas taki samolocik. Jakbyśmy podróżowali bez was, to byśmy tutaj siedzieli. Pierwszy test przeprowadzi Alicja. Pokaże nam, co dostała w zestawie dla dzieci. Dostałam takie coś, gdzie... Torebka. Tak. I mam tutaj... Co to jest? To jest taki nakłada i jakbyś chciał coś pooglądać, to trzeba sobie rozwiązać i tutaj doczepić. I wtedy
możemy sobie słyszeć bajeczki jakieś. Idziemy do drugiego etapu. Jakiś list. To słuchaj, czytamy. No w sensie to nie jest list, bo trochę... Co my tu mamy? Kółko i krzyżyk. Czyli gra w kółko i krzyżyk? Tak. Zagramy zaraz? Tak. No, co jeszcze ciekawego dostałaś w tej magicznej torebce? O, rysowanki. Pokaż. I oczywiście kredki. Zakrywam pokazać. Są kredki. Tak, są. Oczywiście. Pokaż. Wow. Czy to wszystko? Czy coś jeszcze jest w torebce? Już wszystko. Jak ocenisz te zabawki, które dostałaś? Podobają Ci się? Tak naprawdę ten samolot mi się najbardziej podoba. Jak wygląda przelot klasą ekonomiczną w Air Canada na pokładzie lotu Boeing 777-200 Long Range. Trochę jesteśmy zawiedzeni, bo poduszeczka po raz pierwszy spotkaliśmy coś takiego, że poduszeczka jest powleczona w taki pokrowiec z jakiejś celulozy, jakiejś włókniny. Na każdym miejscu oczywiście w zestawie kocyk. Ma taki lekki zapaszek. Na pewno nie jest to płyn do pukania. Taki trochę jakby krochmal. No powąchaj. Ładny to zapach czy brzydki? Brzydki czy ładny? Brzydki. Słyszeliście, dziecko to najlepszy recenzent. Przyszło jedzonko, także od razu stosujemy sobie jedzonko. Ale zanim do jedzenia, to jeszcze 3 słowa o naszym miejscu. Ania po raz pierwszy w życiu mówi, że po prostu ma za mało miejsca, a my raczej nie jesteśmy hojnie obdarzeni w wzrost. Ja 1,73 m, Ania jakieś 1,65 m, także Ania twierdzi, że jest jej mało miejsca i trochę to potwierdzam. Samolot nie jest bardzo stary, ale widać, że już ząb czasu na nim jest. Te wzorki na fotelach trącą delikatnie mychą, a stolik przede mną po otworzeniu ujawnił okropne plamy od jedzenia, także są duże skazy w czystości. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda to jedzenie. Tego typu jedzonko dzisiaj dostaliśmy, no to co? Będziemy je testować. A co my mamy tutaj w środku? Jakiś kurczak w takim sosie jakby pomidorowo-ostrym, klasycznie ryż i wygląda na jakiś groch i do tego kalafior. To co? Spróbujmy to, jak to smakuje. Ostre, Alusia? No zobaczcie, jeszcze nie wlecieliśmy do Indii, a już jedzenie jest ostre. Ala wzięła gryza kurczaczka i już od razu musiała... Próbujemy. To wspaniałe jedzonko. Ale od spodu gorące. Ostre? Znacie ten moment, kiedy czujecie jakiś smak i przenosicie się w jednej sekundzie do innego miejsca. Ja właśnie tak miałem, kiedy spróbowałem tego kurczaka. Nie dlatego, że jest super dobry, bo jest po prostu suchawy trochę, do tego bardzo ciepły, jakby troszkę przemielony, jakby to była jakaś mielonka, ale jest bardzo dużo curry i ryżu i przeniosłem się od razu do Indii w jednej sekundzie. Ostatni raz w Indiach byłem jakieś 10 lat temu. Potwierdzam, że jest delikatnie ostre. Ja co prawda lubię ostre, więc mnie to nie przeszkadza, ale dzieciom już na pewno. A ostre w Indiach to podstawa, no bo ostre zabija bardzo dużo zarazków i jest to raczej pożądana rzecz. Tak wygląda cieciorka. Smakuje jak ugotowana cieciorka. Nic tutaj nie można odkrywczego zrobić, ale znów jest ostra. Sprawdźmy, jak smakuje ta wspaniała bułeczka. Zobaczmy też przede wszystkim, jak ona wygląda. Do tego bardzo lubię na wszystkich pokładach takie małe masełka. Bardzo mi zawsze smakują. Problemem jest to, że jest twarde, bo gdzieś tam zawsze pod pokładem jest trzymane, gdzie jest zimno, albo po prostu w lodówce, żeby to miało dłuższą przydatność. I to wszystko jest po prostu twarde. Super smaczna. Chociaż nie wiem, czy jestem w tym temacie obiektywny. Po pierwsze, zawsze lubię bułeczki na pokładzie samolotu. Po drugie, 11 miesięcy w Ameryce Północnej, a w Ameryce Centralnej totalnie Były
papierowe chleby. Tak. Żeby być przeokropnym chlebem i kiedy dostaję tylko chlebek na zakwasie, kiedy jest fajnie wypieczony, nawet nie jest idealny, to po prostu mi smakuje. Zanim skończę ten test, to jeszcze spróbuję dla Was trochę tego ciacha. Co prawda ja zawsze jem je na koniec, ale na potrzeby testu spróbuję je teraz. O, jest to cynamonowe ciastko marchewkowe. Ciasto wygląda w ten sposób. Pachnie lepiej niż smakuje, ale nie jest tak źle. Na pewno zdecydowanie lepiej niż ten byle jaki kurczak ostry zresztą. To co, biorę się za jedzenie i być może uda nam się zamówić jeszcze dodatkowo jedzenie wegetariańskie, bo poproszę je dla Alicji, żeby po prostu mogła zjeść coś, co nie jest ostre. No niestety skucha, bo poprosiłem panią o jedzenie wegetariańskie. Niestety zanim zdążyło ono przyjść, bo nie było problemu, żebym dostał dla córki drugie danie, ale niestety dowiedziałem się, że jest jeszcze ostrzejsze niż ten kurczak, więc nawet nie podejmujemy ryzyka. A porada dla wszystkich rodziców, gdyż kiedy na moje pytanie stewardesy, czy mogę inne jedzenie, ona zapytała mnie, czy zaznaczałem opcję posiłku dla dzieci, bo była taka możliwość przy robieniu odprawy i tego nie zrobiłem, gdyż w naszym przypadku zawsze wiąże się to z zaznaczeniem, czy to jest mięsne, czy wegetariańskie i my jesteśmy raczej wszystko jedzący, więc te opcje pomijamy i nigdy nie zwracamy na to uwagę, ale jeżeli macie podejrzenia, że będzie lot z jakimś jedzeniem, które dziecko może nie tolerować, to przy odprawie zaznaczcie prośbę o jedzenie dla dzieci. W przypadku tego lotu był to makaronik pomidorowy, który prawdopodobnie moje dzieci wciągnęłyby jednym nosem, bo makaronik uwielbiają. Nasz 15-godzinny lot dobiegł końca, a w międzyczasie sprawdziliśmy, jaki jest najdłuższy lot na świecie, a jest to na ten moment lot z Singapuru do Nowego Jorku, ponad 18 godzin lotu. Lecimy dalej, dajcie subskrypcję, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów. Pamiętajcie, że świat to nie tylko mapa i kreski, a przede wszystkim przygody, a te spotkacie na pewno dalej na naszym kanale. To jest ten zapach. To jest ten zapach, słuchajcie, jak się wychodzi z lotniska w Indiach, pierwsze co Cię uderza to taki powiew ciepłego, wilgotnego powietrza z takim zapaszkiem i to jest pomieszane już z pierwszymi taksówkarzami, którzy nas próbują złapać. Standard. Od razu się wie, że jest się w Indiach. A to, co się spotyka w Indiach zawsze, ledwo nawet z lotniska nie wyszliśmy. Możecie podać pani rączki. Chcecie pani podać rączkę? To, że wszyscy chcą dotykać. Dzieci, panie. W Indiach dzieci to oznaka radości, a biały człowiek to już szczególnie. Po raz pierwszy spotykamy się, jak fajnie działa Uber w Indiach, a w ogóle na całym świecie. Jest to funkcja Uber Premier i po prostu zamawia się Ubera przez aplikację i nie definiuje on konkretnego kierowcy, żeby nie robić korków. Po prostu jest taki punkt drop-off, taki pick-up w zasadzie i się podchodzi, wpisuje się kod do po prostu pierwszego podjeżdżającego taksówkarza i on staje się naszym taksówkarzem. Dzięki temu po prostu nie ma... Aha, jest kolejka, ale gdybyśmy czekali na konkretnego, to dopiero sobie wyobrażam, co by się tutaj działo. A tak po prostu podjeżdżam do pierwszego lepszego. Dzisiejszy dojazd do centrum Delhi na starówkę na Paharganj będzie nas kosztował jakieś 30 zł, 35 zł.
bagażnik, skoro tam ma tylko butlę gazową. Bagaż żadnych nie można wziąć. I przyjechał na lotnisko. Po co on ma ten bagażnik, skoro cały bagażnik zajmuje butla gazowa? No wiadomo, że było taniej, żeby jeździć taniej. Nasza jeden plecak poszedł po prostu do przodu, a my w czworo siedzimy sobie z tyłu. Jak wam dziewczyny, jest wygodnie? Fajnie. Fajnie? Podobają wam się Indie? Jeszcze tak.